Cypr wygląda oczywiście zupełnie inaczej dzisiaj niż tysiące lat temu. Jedynie morze, wiatr i słońce niezmiennie pozostały tu, by cieszyć mieszkańców i ich gości. Wykopaliska i badania archeologiczne pokazują, że pierwsze znane osiedla na Cyprze powstały w czasach neolitu. Wino produkuje się tu podobno już od ponad 5000 lat. Dzisiaj powstaje wiele kurortów i hoteli, miasta rozwinęły się i zaludniły. Turystów przybywa z roku na rok i nie ma się czemu dziwić. Jest to jedna z najcieplejszych destynacji Europy, choć sama wyspa geograficznie należy do Azji. Czy jest co robić na Cyprze, na lądzie? Co możemy robić na Cyprze, gdy nie nurkujemy? Oczywiście cały dzień możemy leżeć na leżaku, pić drinki i schładzać się w basenie. My mamy jednak podróżnicze ADHD. Zobaczcie, co Wam proponujemy na lądzie. Is a carat, 1 carat. 18 of these are 18 carats, 18 karat gold. They used to weigh the gold with these beads. Okay, this is 1 carat. Jesteśmy w Paphos, blisko morza. Znajduje się tutaj klimatyczny kościół zbudowany w XIII wieku, Agia Kyriaki Chrysopolitisa. Wczesnochrześcijańska bazylika. Na terenie przyległym znajduje się m.in. filar świętego Pawła, przy którym według tradycji został on wychłostany, nim gubernator rzymski nawrócił się na chrześcijaństwo. Mamy przed sobą kościół z IX wieku. Bardzo nieliczne są tutaj takie kościoły, które są czynne i ten jest czynny. Kościół ten dość często wybierają narzeczeni, żeby w nim sobie ślubować miłość, wierność, to, że się nie opuszczą aż do śmierci. W środku jest dość ciemno, w IX wieku nie budowano wielkich okien. My przyglądamy się malowidłom, wystrojowi i sklepieniu dachu. Tuż nad portem znajduje się stary zamek. W przeszłości wielokrotnie niszczony, stanowił otoczony fosą fort chroniący port. Powstał za czasów Cesarstwa Bizantyjskiego, przebudowany w XIII wieku i zniszczony w 1570 został zmodernizowany. Pełnił później funkcje więzienne, a podczas przejęcia Cypru przez Brytyjczyków przeznaczono go na magazyn soli. Od 1935 roku traktowany jest jako dziedzictwo kultury. Można go zwiedzać w środku, wejść na mury, z których rozpościera się widok na Morze Śródziemne i na Paphos. Park archeologiczny znajduje się również w niewielkiej odległości od portu. Jest niesamowitym kompleksem obejmującym starożytne ruiny miasta greckiego i rzymskiego. Pamiętajmy, że założenie Paphos sięga IV wieku przed naszą erą. Ciekawostką są prace polskich archeologów, które rozpoczęli już w 1965 roku, a w 1983 zespół badawczy pod kierunkiem profesora Daszewskiego odkrył tam w czasie wykopalisk ruiny okazałej willi z IV wieku. Badacze określili ją domem Aiona. Uwagę zwraca obszerna mozaika podłogowa. Mozaika ta zajmowała 16 m2 w sali o powierzchni trzykrotnie większej i składała się pierwotnie z 5 prostokątnych paneli. Zdobiły je przedstawienia mitów świata klasy sztęgą. Idziemy dalej. Na terenie parku znajdziemy pozostałości willi z II i III wieku naszej ery z zachowanymi mozaikami. Jedna z nich jest dostępna i można stanąć na niej i zrobić kilka kroków gołą stopą, zamknąć oczy i przenieść się o blisko 2000 lat wstecz. Ciekawym miejscem jest Odeon, zbudowany również w II wieku ze starannie ciosanych bloków wapiennych, dzisiaj częściowo odrestaurowanych. Odbywały się tutaj i nadal odbywają występy muzyczne i teatralne. Fajnie. Pozwiedzaliśmy, teraz jedziemy się wykąpać. Skoro nie nurkujemy, to będziemy się kąpać. Słuchajcie, moim zdaniem na Cyprze jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla kierowców, szczególnie dla turystów. Dlatego, że jeżeli wypożyczasz samochód na Cyprze, to dostajesz samochód z czerwonymi rejestracjami i od razu lokalni mieszkańcy wiedzą, że to jest obcokrajowiec. A wiadomo, na Cyprze jest ruch lewostronny, w związku z tym dość często zdarzają się sytuacje, że ktoś z czerwoną rejestracją wjeżdża nie tam, gdzie powinien, albo nie na ten pas, na który trzeba, i oni wtedy się spokojnie zachowują, czekają, aż ten ktoś z czerwoną rejestracją po prostu wyjedzie i pojedzie dobrze. Oprócz tego widzimy tutaj samochody z żółtymi rejestracjami i z białymi. Żółte to są te, które zostały dość dawno zarejestrowane, natomiast białe to już są czasy Unii Europejskiej i zawsze na blachach, na rejestracji jest data
produkcji samochodu. Stąd data produkcji naszego samochodu, którym się tutaj poruszamy, Isuzu 2.5 diesel, to rok 1989. I już miał klimatyzację, słuchajcie, która działa. Jak na razie przejechaliśmy prawie 500 km, jeżdżąc po cyfrze dla Was. Wszystko gra. Mamy oldschoolowy samochód. Być może mało kto wie, że na zachód od Pafos znajdują się plantacje bananowców. Mija się ich wiele, są przy samej drodze, więc można zatrzymać się na poboczu i przyjrzeć z bliska dorodnym liściom. Na północ od Pafos, w pobliżu Pegei, znajduje się klimatyczna zatoczka, a także statek, który w czasie sztormu w 2011 roku wpadł na pobliskie skały i na nich osiadł. Wokół wraku można uprawiać snorkeling, wykąpać się i schłodzić. Trzeba uważać, bo zejście po skałkach jest dość niebezpieczne, można się poślizgnąć, a na dole w zagłębieniach skalnych można niespodziewanie spotkać nudystów. Statek Edro 3 ma 95 metrów długości i 14,5 metra szerokości. Jest lubiany przez fotografów, spotyka się tu pary małżeńskie na sesjach foto. Woda jest ciepła i przejrzysta, a nad zatoczką, nad klifem znajduje się restauracja z pięknym widokiem. Autostrady są bezpłatne. Przez całą długość Cypru ciągnie się jedna taka autostrada, dwa pasy z jednej, dwa z drugiej. Zawsze z niej zjeżdżamy na lewo, pamiętajcie, nie na prawą. Natomiast pogoda po prostu, rewelacja, słuchajcie. Codziennie 30 stopni, praktycznie bez chmur. Może tam ze 2 dni mieliśmy jakieś białe chmurki. Wiaterek delikatny od strony morza. Woda niezmiennie przy powierzchni między 26 a 28 stopni Celsjusza. Pod wodą dzisiaj byliśmy na prawie 40 metrach. Temperatura wody to 22 stopnie Celsjusza. Polecamy Pafos nocą, jest chłodniej. W drugiej połowie września mamy 23 stopnie Celsjusza, a większość restauracji działa do 23, natomiast wiele barów i klubów z muzyką na żywo funkcjonuje prawie do rana. My niezmiennie raczymy się cypryjskimi przysługami. Afelia, wieprzowina, tak? Tak. Przybyliśmy na taką ciekawą, bardzo ciekawą ulicę w Pafos, gdzie znajduje się dużo smacznych rzeczy, szczególnie słodkich smacznych rzeczy. Tutaj mamy producenta kuchni. Jest to producent, już w tej chwili rośnie 5. generacja, słuchajcie, od 5 pokoleń robią ręcznie. Pokażemy Wam zaraz, jak to wygląda. Różne smaki. Wchodzimy do środka. Różne smaki. Tak to wygląda w kartonie pakowane. A tutaj pokażemy, bo można próbować. Tutaj u tego producenta, tutaj mamy właścicielkę i producentkę. 4. pokolenie. First, yeah? 4. And your grand is 5th. Yes, no, this is my son. That's the Okay. fifth. Okay. That's the fifth. 5th. Okay. Tutaj można próbować, słuchajcie, różne smaki. Patrzycie sobie, to jest pomarańcze. Bierzecie. W środku znajduje się orzeszek pistacjowy. Różne smaki. Tutaj mamy migdała. Takiej specjalnej polewy, to jest dość twarde. Ale bardzo dobre. Pokażemy Wam zakład produkcyjny. Nie jest to jakiś wielki zakład produkcyjny, ale generalnie wszystko przygotowuje się w tych kadziach. Woda z cukrem, odpowiednia receptura. Następnie wkłada się to w takie blachy, można powiedzieć, które są tutaj pokazane. I to musi odpowiednią ilość czasu sobie postać, żeby stężeć. To jest takie gumowato-galaretkowate. Następnie taki cały prostokąt jest wrzucany na prasę. Jest prasowane. Zobaczcie to na filmie.
I na końcu jest cięte. Na to jest wsypany cukier puder. I to jest mieszane w rękawiczkach i gotowy produkt do spożycia. I możemy, ja tutaj spróbuję, bo właścicielka nie widzi, to mam nadzieję, że mogę. Na ulicy, na której kręciliśmy fabrykę robienia słodkiego, ale jak wspominaliśmy, tutaj jest kuchnia tradycyjna, cypryjska. Nie grecka, nie turecka, tylko cypryjska. Mamy tutaj suflaki. I co jeszcze? Szeftalia, to jest to. To jest szeftalia. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. To jest wersja bezglutenowa. W środku jest mięsko, pewnie ryż i jakieś zioła. No frytki są tradycjonalne. What is this? The name of this? Lucanico. Lucanico? Village, it's a village sausage made To with jest wine. wiejska kiełbasa tutejsza, pokrojona na kilka kawałków, żebyśmy sobie mogli to spróbować. Na winie, tak? Robiona na winie. Także ciekawostka. Frytki normalnie z ziemniaków, takie jak się normalnie u nas je. Ale suflaki różnią się od greckich. Tak. A czym? Zrobienia. Okej. Smacznego. Specjały kuchni cypryjskiej, palce lizać. Wyciskane soki z granatów i z pomarańczy, słodycze, pity. Nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem. Z Marią jedziemy do miejsc rzadziej odwiedzanych przez turystów. Chcemy zobaczyć rękodzieło, jakim się tu parają. Nie made in China, tylko wyroby tutejsze, lokalne. Murale przypominają nam, że jesteśmy na wyspie Afrodyty, jak często nazywa się Cypr. Nowoczesna architektura z zachowaniem stylu sprzed lat, ulice i budynki okryte zielenią krzewów, drzew i bylin. Tutaj mamy drzewo pieprzowca. Tu znajdują się różne miejsca, w których wytwarzane są ciekawe rzeczy. Koronki, mozaiki, ceramika, obrazy. My oczywiście znajdujemy nawiązania do morskich zwierzaków. Są też przetwory, miody, powidła, warzywa konserwowe czy zioła. Plus oczywiście pamiątki. Jednak mniej plastikowe niż w porcie. Maria zawozi nas do wyjątkowego miejsca, do tradycyjnego domu Sofii i Andreasa, który znajduje się poza Pafos, w tzw. Undercity. Jeśli będziecie mieli czas, przyjedźcie tu, a nie chodzi tu o przepyszne, na ciepło podawane halloumi, czy o prosto z drzewa zrywane figi, czy sałatkę grecką. Raczej o atmosferę całości domostwa, o wnętrze domu z meblami i przedmiotami tradycyjnymi i folklorystycznymi wzorami oraz mnóstwem pamiątek rodzinnych, o spokój i pewnego rodzaju zatrzymanie się. To coś w rodzaju wizyty u dziadków w domu na wsi. A jak wyrabia się sucukos? Powstaje z namoczonych migdałów nawleczonych na nić, które następnie zanurza się w masie zwanej paluze, z soku winogron z dodatkiem mąki i cynamonu. Sucoku kilka razy macza się w tej masie, a każda warstwa musi zasnąć. Powstają korale, które przed podaniem kroi się w plastry. Można znaleźć czerwone, które powstają z soku z granatu, lub brązowe, takie prawie czarne, które powstają z karobu. A na koniec obowiązkowa czarna kawa po cypryjsku w towarzystwie fig w syropie. Rewelacja.
Limassol to drugie co do wielkości miasto Cypru, ma ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ten budynek w kształcie jaja wybudował sobie rosyjski miliarder, bo miał taki kaprys. Jedziemy kilka ładnych kilometrów wzdłuż wybrzeża, przez środek miasta do knajpki, którą polecili nam właściciele centrum nurkowego Blue Thunder Diving. Jest to tawerna Krenia Fish, która nie wygląda może zachęcająco od strony ulicy, ale to, co jest w środku, rekompensuje i zaskakuje. Wszystkie dania, dosłownie wszystkie, są bardzo smaczne i bardzo za duże dla 4 osób. Nadchodzi wieczór. Na ulicach robi się wesoło. A my znów pijemy sok z granatów. Jadąc z zachodu na wschód wyspy Afrodyty, właściwie w każdym miejscu, zjeżdżając wprost nad morze, jest ciekawie i urokliwie. Czasem trafiamy na bardziej dzikie fragmenty wybrzeża bez infrastruktury. Lubicie takie miejsca? Jest ciszej, można lepiej wsłuchać się w szum morza, poczuć jego zapach i smak. Jesteśmy w miejscu zwanym White Rocks. Wieje wiatr, fale uderzają w niewielkie klify i rozpryskują się na wszystkie strony. Trwa nieustająca walka między skałą i wodą morską, a wiadomo, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Uważajcie, te białe skały są zdradliwe, można się poślizgnąć. Widzieliście kiedyś Słone Jezioro? Jest tutaj takie m.in. w Larnace, blisko lotniska. W czasie od kwietnia do października jest ono wyschnięte i błotniste. W listopadzie stanowi płytkie jezioro, po którym aż do marca spacerują flamingi. Dzisiaj mieliśmy taki dzień troszeczkę fajniejszy, bo wstaliśmy 6 rano, o 6:30 już opuściliśmy hotel, żeby dojechać na miejsce nurkowe. Najpierw do centrum nurkowego ProDivers, czyli Blue Thunder Diving. Z nimi pojechaliśmy na miejsce nurkowe. Nurkowaliśmy, musieliśmy o 8 już wypłynąć w morze. Nurkowanie, powrót. Trochę pogadaliśmy o żółwiach, bo wszyscy byliśmy podnieceni niesamowitym spotkaniem. I zostaliśmy sobie kilka godzin na plaży, zwiedzając kompleks, w którym się zatrzymaliśmy na to nurkowanie. Kompleks Columbia Beach. Bardzo urokliwe miejsce. Piaszczysto-kamienista plaża z dala od miasta. Dużo zieleni i cienia, kilka knajpek, możliwość zaszalenia korzystając z różnych form sportów wodnych. Pływasz, opalasz się, pijesz wyciskany sok, pływasz, zjesz coś fajnego i tak na przemian. Kiedyś dawno temu Cypr porastały nieprzeniknione lasy. Dzisiaj jest ich trochę m.in. w górach Trodos. Oddalamy się od wybrzeża, jadąc do jednej z barwniejszych tutejszych wiosek. Jesteśmy w Wuni. Mijamy budynki zbudowane głównie z kamienia i drewna, wąskie uliczki i bujną roślinność. Jest ciepło. Temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. Przewodnik prowadzi nas do prezydenta wioski, który oprowadza nas po zabudowaniach i u którego jemy niesamowity lunch. Beautiful, beautiful place. Yes. Zwiedzamy dawną fabrykę oleju. Widzimy, jak kiedyś wyrabiało się olej z oliwek, co nie było wcale takie łatwe i proste. Trzeba było się namęczyć. They put that later on the jars, is like the wine, and so that and the structure of this place with the stone keeps this place cooler.
Widzimy również, jak gromadzono wodę w czasach, gdy nie było jeszcze wodociągów. Znajdujemy się w kolejnym miejscu, gdzie jest takie ujęcie wody. W środku znajduje się jakaś duża butla, oni nie wiedzą na ile litrów i ta woda nie nadaje się do picia. Jest tutaj napisane po greckim po angielsku. Zostało to wybudowane przez Wenecjan w XVI wieku, natomiast zdobienia pochodzą z czasów otomanów. Słuchajcie, a w pobliżu tego wenecjańskiego cudu znajduje się platan, który jest pod ochroną. Zobaczcie, jak on jest duży. Ma ponad 300 lat. I pewnie kilka metrów ładnych, nie wiem, z 5 obwodu pnia. Rezydent zaprasza nas do siebie do domu. Widzimy, jak mieszka. Wystawny obiad jest już przygotowany i jest niesamowity. Wszystko w wersji domowej, czyli najlepszej. Żeńska część naszej ekipy została zaproszona na warsztaty kulinarne, które odbyły się w krótkiej przerwie między obiadem a deserem. Dziewczyny przygotowują ciasto, rozwałkowują je, przygotowują nadzienie, czyli ricottę na słodko, wkładają farsz, przykrywają ciastem i wyciskają pierogi. To wszystko na głęboki tłuszcz, oczywiście cukier puder i możemy smakować. Przydałyby się większe żołądki. Jedziemy szlakiem Winnic. Mamy 7 takich szlaków na Cyprze, 3 w okolicach Pafos, 3 w okolicach Limassol i 1 w okolicy Larnaki. Na każdym z tych szlaków znajduje się od kilku do 10 winnic. Jedną taką będziemy odwiedzali i w niej będziemy kosztowali win, które robią tutaj na Cyprze, a pogodę mają świetną i warunki do tego, żeby takie wina produkować. Jesteśmy w winiarni numer 4 w okolicach Pafos. Idealne warunki, stoki nasłonecznione, bardzo fajna temperatura. My znajdujemy się mniej więcej 700 metrów nad poziomem morza i tutaj jest około 15 hektarów, czy ponad 15 hektarów plantacji winnego krzewu. Za chwilę wchodzimy do środka i będziemy testowali wino. The first one is Xenisteri. Here the wine is Gryfos 2. Gryfos means river in Greek. We have our daily, easy to drink, refreshing and light wines. We have one more rosé and a red one. Niesamowity smak, odpowiednia temperatura i opowieść, co pijemy, jak zbiera się i kiedy winogrona i co się z nimi dzieje, zanim trafią do naszego kieliszka. Ciągnie się na różnych zboczach. Winogrona, które piliśmy w formie wina, dojrzewają spokojnie. Zbierane są mniej więcej sierpnia. Winiarnia numer 4, w której byliśmy, Placides Winery, zatrudnia 10 osób do zbierania, dlatego że te winogrona nie dojrzewają dokładnie w tym samym czasie, w tym samym momencie, w związku z czym te osoby mają cały czas pracę. Można zostać w hotelu, leżeć na plaży
albo kąpać się w basenie. Wybraliśmy przechadzkę hiking for the mountains i jesteśmy przy wodospadzie w górach. Podjechaliśmy do najwyżej położonej wioski, tam zostawiliśmy samochód i około 35-40 minut schodziliśmy do góry, żeby zobaczyć ten wodospad, który jest za mną. On spada z 15 metrów wysokości, a jesteśmy mniej więcej na poziomie 1200 metrów nad poziomem morza. Jak się tutaj ubrać? Generalnie jest ciepło, w cieniu jest oczywiście chłodniej, wystarczy t-shirt o tym czasie, krótkie spodenki, ale pamiętajcie o dobrych butach. Turystyczne sandały z grubą podeszwą to jest takie minimum, dlatego że są tutaj korzenie, są tutaj skały, można dość łatwo skręcić nogę w kotwę. Generalnie bardzo przyjemna podróż, eksploracja dzikiej natury, droga jest wyżłobiona przez ludzi naturalnie, nie ma tutaj żadnego asfaltu, gdzieś tam czasami są drewniane podpórki, żeby piargi nie zaczynały na porządek. To jest Aphrodite's birthplace. Nadszedł czas na Afrodytę, boginię miłości, która wyłoniła się tu z piany morskiej i pojawiła się wciągniętej przez delfiny muszli. Miejsce przy skale Afrodyty jest bardzo popularne i często odwiedzane przez turystów. Jeśli chcecie mieć gdzie parkować, bądźcie tu wcześnie rano. Z parkingu pod drogą asfaltową wprost na plażę prowadzi wąski tunel. Mówi się, że w pewnych warunkach pogodowych fale wznoszą się tu i pękają i tworzą kolumnę wody, która rozprasza się w filarze pianu. Dla ludzi z wyobraźnią chwilowo wygląda to jak efemeryczna ludzka postać – Afrodyta. Inne popularne mity mówią, że trzykrotne pływanie wokół skały przyniesie różne błogosławieństwa, w tym oczywiście wieczną młodość i piękno, szczęście, płodność i prawdziwą miłość, byle pływać po pełni księżyca. Inna legenda mówi, że kto w tym miejscu znajdzie kamień w kształcie serca, może być pewien, że niebawem spotka miłość swojego życia. Afrodyta była boginią piękna i kwiatów, pożądania, płodności, a także żeglarzy i portów. Cudowne krajobrazy, pachnące kwiaty i piękni ludzie byli darem bogini. Pod jej opieką pozostawały również małżeństwa oraz przyjaźnie. Była ona jedną z głównych greckich bogiń, ale jak mawiał sam Homer, była Cypryjką. Polecamy Cypr, Visit Cyprus, naprawdę świetne miejsce, bardzo fajna destynacja. Z wielu miast Polski i Europy są tutaj loty bezpośrednie, albo do Pafos, albo do Larnaki. Osoby, które nie nurkują, mają co robić. Jeżeli nie lubią się opalać na przykład na słońcu, nie lubią snorklować, wtedy się bardzo dziwię, ale no co, takie osoby też się zdarzają, mają co zwiedzać. Jest park archeologiczny, są ruiny, są takie miejsca jak niektóre kościoły, różne, ortodoksyjne, katolickie, ale są generalnie fajne te kościoły. A ci, którzy lubią imprezować, mogą, nie wiem, pojechać do Ayia Napa, jeden wielki kurort, czy jedno wielkie miasto, bardzo imprezowe, bardzo dużo barów, klubów, restauracji i też takich dla dorosłych i nie. Polecam. Visit Cyprus.